Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Marcin woła do mnie: Klaudia, zrobisz herbatę? Mówię, nie, ja robię kawę. Ale nie zrobię kawy, bo nie mam mleka. I o czym dzisiaj będzie ten odcinek? O kozim mleku. O tym, jak ten nasz skarb pozyskaliśmy ciężką, dwuletnią pracą. Czemu dwuletnią? Pytacie się, przecież kozę doi się w kilka minut. Nie o to chodzi. Najpierw trzeba przejść ciężki proces, żeby ten skarb uzyskać. Poza nim mamy jeszcze dla Was małą ciekawostkę, o której Wam opowiem albo pokażę na samym końcu. A teraz Was zapraszam na drogę mleczną. Taki będzie tytuł odcinka. Nie, albo droga do mleka. Jeszcze lepiej. A więc idziemy. Klaudia, gdzie idziesz? Po mleko! No to co? Idziemy po mleko. Jak droga mleczna? No to trzeba iść po mleczko. Zobaczcie, jak bialutko jest. Żeby wydoić kuski, to zawsze musicie mieć jakiegoś tryca. Bierzemy szczeniaka. Bierzemy tak, szczeniaczka tego śpioszka. Idę po zboże, możecie dać owies, jęczmień, wycłotki buraczane, szczególnie teraz w takim okresie zimowym, żeby po prostu kuski miały raz, że więcej jakichś tych minerałów, witamin i bardziej urozmaiconą tę dietę, ponieważ no jest ciężko. Teraz jest ciężko. Dobrze, nie o tym mowa. Może zacznijmy od początku. Przecież ty się zakopujesz, mały gnojcu. Bandytko, lizak, wiecie jaki to jest lizak? Cały czas lizak. Lizaczek, lizaczek. Wy zimowe stworki, nie, do pomponów chcecie. Do pomponów ty. Niedobra, co? Próbowała dzisiaj jajko zjeść. Jak Panciu mówi nie rusz, to ruszałam. Jak wiecie co niektórzy, my mamy rasę kózek karpackich. Jest to stara, zachowawcza rasa. Dlaczego się na nią zdecydowaliśmy? Po pierwsze, chmurki chcieliśmy mieć w stodółce. O, no to może być jeden powód, jak chcecie mieć chmurki w stodółce. Drugie, walory smakowe mleczka. Pamiętajcie, że każda kózka jednak daje Wam inne mleczko. Dlatego może taka mała porada, zanim zdecydujecie się na kozy, pojedźcie do gospodarzy, zapytajcie się, jakie mają kozy i spróbujcie tego mleka. Spróbujcie, czy Wam po prostu podchodzi. Ponieważ nieraz się spotykaliśmy z takimi opiniami, że mleko kozie, ochyda, fuj i nie chcę tego. Niekoniecznie, naprawdę. Mleko kozie od każdej poszczególnej rasy różni się delikatnie smakiem. To jest jeden z. Poczekajcie, nabiorę tylko, zanurkuję do beczki, żeby nabrać owiec. Klaudia jest niezła w nurkowaniu w beczkach. Ja jeszcze bym dodał tylko do tego, co Klaudia powiedziała, że również sezonowość wpływa na smak mleka. Tak, na sezonowość, ale jeszcze chciałam odnieść... Cap też. Tak, to jest jedno, ale chciałam się do samej rasy też odnieść. Musicie sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, czy mleczko chcecie mieć tylko i wyłącznie dla Was, dla rodziny, nie wiem jak liczną macie, czy również planujecie później te produkty wytworzone z mleczka, serki, mleczko, jogurty i itp. itd. sprzedawać, ponieważ każda rasa daje odpowiednią ilość tego mleka. Nasza rasa kózek karpackich, przepraszam, daje dużo mniej. Połowę na przykład niż alpejki. Więc weźcie to pod uwagę. Dla nas jest to bardzo komfortowe, ponieważ my mamy te kózki tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. I najbliższy. Natomiast jakbyście chcieli bardziej biznesowo do tego podejść, wytwarzając sery, w tym momencie nie będzie to takie opłacalne. Dobra, idziemy.
Ale mleczko jest aksamitne i bardzo smaczne. Wysłodki. Ma też swoje plusy. Tak, no, dokładnie. No dlatego najlepiej co? Próbować. Próbować. Drugimi kuskami, od których myśleliśmy, były kuski saeńskie, dobrze mówię? Tak, tak. I one One też są takie bialutkie. Też są tak. I one też, wyobraźcie sobie, właśnie mają gdzieś ten deseń mleczko, jakie my byśmy chcieli, czyli bez zbytniego podsmaku kozy. Jest to widać, że to jest mleczko kozie, czuć, natomiast tak delikatnie, że nawet osoby, które nie przepadają za tego typem mleka, wiemy, bo próbują, my to wiecie na siłę, często mówimy spróbuj i mówią, bardzo dobrze się wyrażają i chcą zawsze po prostu więcej spróbować, na zasadzie nie tylko tyci łyczka. Tak, ale nawet jak też warto wspomnieć, jak będziecie się decydować na kozy tylko i wyłącznie dla swojego gospodarstwa, no ilość tych kózek, nie może być jedna koza, nie może być jedno zwierzę, będzie samotne. Oczywiście. I się nie będzie dobrze chować. Minimum 2, a najbardziej optymalne 3. właśnie 3. Tak jak my mamy. Tak. No teraz 4. Teraz 4. A propos jeszcze, zanim dojdziemy do kózek, bo tam zaraz będzie harmider, jak już się nawet na nie zdecydujecie, musicie pomyśleć co? Najpierw o infrastrukturze, o tym, co tam się znajduje właśnie Nie te niebieskie, przed nami. tylko te drewniane. Nie, tak. Musicie sobie przeliczyć, ile chcecie kózek, żeby odpowiednią wielkość obórki zbudować, bo wytyczne są w internecie. Musicie spełnić dobrostan. Ileś tam metrów kwadratowych przypada właśnie na kózkę. Może poszukam, to napiszę wam poniżej. Ale trzeba również pamiętać, że kózka, żeby miała mleczko, musi mieć małe. Ta obórka, pamiętajcie, że kózki, o idą nasze śnieżynki. Ale wy piękne. Zakopane prawie No. pod to jej zgięcie. Piękne. Już Cześć kuleczko. kuleczka, Tak. cześć piłeczka. Kuleczko, ty wiesz co dobre przyszło. Że będą malutkie i dlatego zawsze jak obórkę macie, uwzględnijcie, że nawet wam się bliźniaki mogą urodzić. Uwaga, uwaga, napaść. Nie. Dobra, lecimy dalej z tematem. Chodźcie dziewczyny, ja was nakarmię i poopowiadamy trochę tam. No, idziemy. Aj. Nasze małe Piękności. puski. Puski pampuski. Puszki, pampuszki. Chodźcie gwiazdy telewizyjne. A, nasze owieczki, ale owieczki utyły, co? No, owieczki, wszystko ty je. Nie. A ty idziesz i strasz, co to kurczę, no co? No, dziewczyny, hopsa. Hop. O. Ale po kolei, nie. Martuś, ty nie. Marta, ty nie masz mleczka teraz, tylko kuleczkę mam. Proszę zejść. Chodź kuleczka, moja gwiazdo. A jeszcze warto by było wspomnieć odnośnie tutaj samej tej obórki, że nie musi być ocieplana. My widzieliście te przybitki, wam pokazałam, zrobiliśmy to z palet, znaczy Marcin to robił. Marcin, żebyście pamiętali. Najważniejsze jest, żeby nie padało im i nie było przeciągu. Tak, przeciągi to jest bardzo ważne. Sucho i brak przeciągów i oczywiście nie mogą stać we własnych odchodach. Ściółka musi być dodawana, czyli słoma. Poczekaj, bo źle weszły. U nas bardzo dużo marnują sianka, wiecie jak jedzą, zawsze są odpady i to sianko generalnie robi im również wyściółkę. Przy czym jak widzimy, że sianka brakuje na ziemi albo robi się, wiecie, tak ubito i mokro, to zaraz dorzucamy sporą taką warstwę słomy. Słoma jest lepsza niż siano, naszym zdaniem lepiej izoluje, lepiej chłonie, natomiast no skoro i tak czy siak marnują, no to no przecież nie będziemy podwójnej roboty sobie robić. Jak już będziecie tacy odważni i zdecydujecie się na kozy, no to musicie wziąć wiele tutaj pod uwagę, jeżeli chodzi o ich charakter. Kozy są wścibskie, ciekawskie, złośliwe, tak jak tutaj widzicie teraz Bella naparzała tutaj malutką naszą piłeczkę. No
mają charakterki. Uciekają, często gęsto. Zawsze broją. znajdują się tam, gdzie nie powinny. Może za dużo o negatywach mówimy. Nie, ale to warto zauważyć. Chcemy podkreślić, że trzeba się do kus przygotować. Jeśli tak. dobrze się przygotujecie, to wszystko to, o czym powiedzieliśmy, oprócz bujek notorycznych i zaczepiania wszystkiego, co się rusza, no może być już dużo łatwiej. Tak. Kozy, a wy co tutaj robicie na tarasie? Co robicie? Tęskniłaś się ze mną, Martusią, i To dzisiaj uciekł. Dzień dobry, kochanie. No świntuchy jedne. Zobaczcie jak nam nawiały. Na taras się do nas wpakowały. Ja otwieram drzwi, a one stoją się na mnie, patrzą. Stary kurwa, co tu robisz? A ja mówię, kurwa, a wy kuleczka, co wy tu robicie? Kuleczka, Marta? Pogonisz je? Nie goni ich Amber. No świntuchy jedne. Tak, wiem. Muszę wam nowy wybieg zrobić. Natomiast są też bardzo przyjacielskie. Do człowieka garną. Są naprawdę takie psy kozie. śmieszne, pocieszne. Patrzysz na nie, na te oczka i widać, że one no tylko czekają. Co tutaj ci mamo wykombinować? Co tu ci zrobić? No. Zszedłeś z leżaka, to wolne jest. Jezu, kuleczko. Wy jesteście głupie normalnie. Jesteście straszne. Cześć Doli. Chodź kurwa tutaj do pani. Bąka puściłaś, kuleczko, albo pekło ci się. Fuf. Cześć kochanie, pogodziłaś już się z nami? Kuleczka na trencie jeden. Mordo. Mordo kozia. Mordo kozia. Zobacz, się wykłada. No co chcesz pierdoło? Zędzalko. Mój malutki. Aj, no poczekaj, piłeczka, gdzieś ty weszła? Piłeczko, bo ani jedna nie wyjdzie, ani druga. Co, one się zblokowały się? Poczekaj. O Jezus Maria. No, piłeczko. I widzicie, tak to jest z tymi kozami. No musi. Musi, bo się udusi. Dokładnie. Ale powiemy wam, że się uczą. Nie są to głupie zwierzęta. Naprawdę potrafią reagować na własne imiona, potrafią reagować, wiedzą jakie są zasady. Wiecie co, to jest taki mały też relaks dla nas, jak my do nich tutaj przychodzimy, poczeszemy je, pokiziamy. Są naprawdę takimi terapeutkami troszeczkę. No, jak każde zwierzę Jak chyba. każde zwierzę. Ktoś, kto lubi O. zwierzęta, bardzo doskonale to rozumie, mi się wydaje.
Jak już jesteśmy tutaj w Obórce, to może warto też wspomnieć, że no poza przyjemnościami przebywania tutaj z tymi małymi stworzonkami, no może nie takimi malutkimi, są też i obowiązki i to jest też ciężka praca. Ciężka praca, no jednak wiecie, no zobaczcie tutaj to nagromadzenie, to siano, które one już udeptały, to jest też tam i odchody są, to jest później obornik, to trzeba wszystko wywieźć, Najpierw to trzeba przynieść. No a i jeszcze zapomniałam, jeszcze przynieść, zgadza się. Słuchajcie, to jest naprawdę ciężka praca. My teraz zimą, to my to tutaj gromadzimy, bo to też ciepło im daje. Tak. Natomiast latem częściej to tutaj sprzątamy. Macie wspaniałe. I jest to naprawdę fizyczna, ciężka praca, w szczególności, że nie możemy tutaj traktorem wjechać i po prostu łyżką jakoś tego zebrać, tylko trzeba to szuflować ręcznie i na taczkę i wywozić. Później oczywiście wapnujemy albo też dajemy dezosan, tak? To jest dezosan. Dezosan albo wapno. Dezosan albo wapno. To jest jedno z obowiązków. I tak, może warto by było też powiedzieć, że teraz patrzymy mamy prawie pełen okres takiego bez siana, bez trawy na zewnątrz, wiadomo już jest zima i skupę śniegu cały czas ciapa. One już nam od ponad miesiąca w ogóle nie jedzą na zewnątrz, jedzą tylko siano, no to witaminy co tam dajemy, no to co im dajemy i zjadają nam czyli tak 3 owieczki i 4 kuski. Wszystko jest zakocone, zjada nam gdzieś na około 20 dni, 20-25 dni zjadają balota siana, łącznie z marnowaniem, balota siana 160, czyli to jest ten większy balot, mocno zbity, to jest mniej więcej między, no około 300 kg bym powiedział siana, to żebyście, to żebyście sobie zdawali sprawę, ile tak utrzymanie jakby kosztuje pracy i pieniążków tylu zwierząt. Uważamy, że to nie jest tragedia. No wiadomo, że dochodzą tutaj jeszcze zboża, witaminy. No. Ale trzeba też nadmienić, że latem siana oczywiście idzie dużo mniej, no bo one głównie pożywkę mają na polach, ale siano zawsze musi być. Zawsze, czy to jest lato, czy zima, siano musi być. A zimą, wiecie, stosunkowo dużo więcej. To jest jedna kwestia. Druga, kopytka, czyli manicure i pedicure. Oho, no naprawdę na tym to też się trzeba tutaj napocić, chyba że macie takie specjalne jakieś, jak to się stanowiska, poskromy takie. Poskromy, tego mi brakowało, poskromy. Ale my mamy malutkie gospodarstwo, więc patrzcie na to, tak jak wy byście chcieli też coś takiego małego. Tak. Bo my nie możemy się porównywać do profesjonalnych stanowisk wszelakich. No i z tymi kopytkami, no w szczególności właśnie, że nie mamy tego poskromu, no jest taka mała siłownia. Z kuskami jeszcze o tyle ile, chociaż Marcin zawsze musi tutaj wziąć pod uwagę ich rogi, więc je tak łapiemy, że no, żeby po prostu Marcina kuska nie ubodła, a ja w tym momencie robię kopytka. Natomiast z owieczkami jest jeszcze większa siłownia, bo one bardzo nie lubią obcinania tych ich racic, może źle mówię, kopytka. I tutaj no one dużo więcej ważą, trzeba większą siłę fizyczną, żeby je po prostu ujarzmić, poskromić, no i zrobić im te racice. To jest następny z obowiązków. Inny, no tak jak Marcin już wspomniał, donoszenie, karmienie i oprócz tego, że mają siano, musicie tak samo pomyśleć o zbożach. Nie wiem, I wodzie. I wodzie. Dostęp do wody. Wody. Zobaczcie. I wszystko wypiły i kiedy dałeś? Jak dzisiaj, nie wiem, ile, 3 godzinki temu? No coś ty. No. Ale wiecie, z drugiej strony, co się dziwić, jedzą cały czas suche. Tak, jedzą cały czas suche. Więc suszy je. Piłyście, mieliście imprezę pewnie, co? Donoszenie wody. Teraz właśnie w taką pogodę, w zimę, no jest to niezbyt przyjemne, a musicie. Wspominałam o ziarnie. Jeżeli nie macie swoich pól, no musicie tak samo pomyśleć dużo wcześniej, oczywiście, żeby zaopatrzyć się w jęczmień, owiec, kukurydzę, wysłodki buraczane i jeszcze tam wiele innych. No i tak samo magazynowanie tego, żeby po prostu wam to nigdzie nie zawilgotniało, nie zapleśniało, no bo takich zapleśniałych rzeczy nie możecie nigdy dawać zwierzakom.
poprzednich odcinkach, które emitowaliśmy o kozach, co niektórzy co nas oglądali, widzieli, jak koza może dać popalić. A co ja mam na myśli? Otóż chodzi o ich ruje. Nie wiem, czy jesteście w stanie to usłyszeć, Chodź pod budę, to zobaczysz. ale zapraszamy na mały koncert życzeń. To trwa już 24 godziny. Tak, to trwa już 24 godziny, jak Marcin wspomniał. Całą noc. Jest zamknięta tylko dlatego, bo była rano, wiecie, no myśmy ją wypuścili, tylko że zwiewa. Po prostu jej już bije. Tak. Przeskakuje po prostu przez płot, przez linki. I goni. Już nie ma bariery psychologicznej w postaci prądu dla niej. Ona szuka wiadomo kogo? Elvisa. To jest to, co mówiliśmy, 24 na dobę. Mamy coś takiego. To jest coś naprawdę, no tak, jak to określić, no nie wiem, intensywnego u kozy, że po prostu nie da wam żyć. Będzie tak darła się i darła, jakbyśmy ją tutaj obdzierali, nie wiem, ze skóry, golili i również i rogi wyrywali. Drze się w niebogłosy. Cały dzień, 24 godziny na dobę potrafi się drzeć. Na szczęście są to tylko 2 okresy w roku. Na wiosnę i na jesień. I w tym momencie musicie sobie sami zaplanować czy odpowiedzieć na pytanie, kiedy chcecie mieć wykoty, kiedy chcecie mieć maluszki. Ale przyjęło się, Przyjęło się tak, że najlepiej na wiosnę, wiecie, tak, żeby po prostu naturalnie one się już później wykarmiały. Dokładnie, żeby po prostu nie musielibyście dokładać w tym momencie siana i dużo więcej bardziej wartościowego, pełnowartościowego jedzenia zimą, ponieważ no, maluchy się wykocą w tym momencie, jak je zapłodnicie w grudniu, będą okolice maja. No i, ale w ogóle, może zapomniałam wspomnieć, bo jak widzicie, my nie mamy tutaj koziołka. Więc no jak maruje, no to trzeba jechać, co? Trzeba jakoś to zorganizować tego chłopaka. I tutaj jest następna zagwozdka. I jest następna zagwozdka. Kozioł. No musicie mieć capa, żeby zapłodnić kuskę, prawda? No ale znowuż, no kozioł ma intensywny, bardzo intensywny zapach. Na ogół, bo niedawno byliśmy u jednego kawalera, który naprawdę, jego aromat był znośny, tak się wyrazimy. Kozy mają, no niestety, feromony takie wydzielają i tutaj, żeby panny były chętne, po prostu kozły ścikają tutaj na siebie pod spodem, tak samo, kto mnie zaczepia, i spermią, dlatego niestety mają zapach. I czasami się tak mówi, ale śmierdzisz, ale capisz. No bo to jest właśnie od tego, od koz. Odnośnie capka, no, krótko i na temat. Trzymając go w obórce razem z kozami, jak będziecie doić mleczko, zapach przejdzie do mleka. Kozioł ma intensywny zapach. Albo trzymajcie go gdzieś w osobnej obórce, albo gdzieś naprawdę, no żeby po prostu nie było styczności z kozami i z mlekiem. Innym wyjściem może być, że jeździcie tak jak my do kawalera. Tylko musicie go mieć w promilu do 60 km. Dla nas na razie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie. My jesteśmy z niego zadowoleni. Delikatnie, ale żeby aparat się... Boję się, że jak ja
ale chudziutki. Oj. Masona pierwszy raz ma. Widzisz? Największa była. Tak, ona była największa. Dwa mamy pryszczaki. Niesamowite. Ojej. Rodzi łożysko, nie, to nie łożysko, to koza. Ojej, ale on taki drobniutki. Uj, drobniejszy jest, co nie? Jest drobniejszy. To... Ale i bardziej taki mokry był, nie? Tak. Otworzyłeś mu pyszczek? Tak. On dlatego tak Klaudia strasznie łapami machał, bo on się dusił, rozumiesz, żeby ściągnąć tą membranę. Ojejciu. Nie, maluchy. Wiele osób nas się pyta, że chcą właśnie koziołki, bo wiecie, bo przy okazji trawkę skosi i będzie mleczko. No nie do końca. Skosi wam najpierw krzaki, skosi wam najpierw drzewko, obgryzie, później wam obskoczy cały samochód, pogryzie kable i zacznie jeść trawę. Tak, traktor wam zdewastuje wszystko, Także tylko jeśli chcecie mieć kozy jako kosiarki, a przy okazji coś tam leszcze, to raczej nie polecamy. Mimo że fajne zwierzaki, ale owce są znacznie lepsze, bo są spokojniejsze. Tak. A mleczko z owiec jest równie dobre. To, co my wam tutaj wszystko opowiadamy, to ze swojego doświadczenia, które mamy już tutaj dwuletniego. A jeszcze może tak zapomnieliśmy wspomnieć, i wam również pokażę przebitki filmu, którego jeszcze nie emitowaliśmy, Narodziny. Jest to coś niesamowitego, było to takie przeżycie dla nas, że no, i wzruszające, i pełne lęku, strachu, i no mieszanina takich uczuć niesamowitych. Tak jak z pieskami. Tak jak z pieskami i oczywiście też nauki, bo jedna nasza kuska miała problem z porodem i musieliśmy jej pomóc, więc to też jest dla was nauka, szkoła, no szkoła życia, naprawdę. Przychodzi nowe życie i wy musicie temu zwierzęciu pomóc. Czasami. Bo czasami, no my musieliśmy jednej pomóc, dwie się wykociły bez problemu. No dziewczyny, ja już tutaj I też, żeby to powinno na ogół, jeśli są jakiekolwiek komplikacje, na ogół są przy pierwszych porodach, później podobno już to jest znacznie łatwiej, ale trzeba sobie zdawać, że no może przyjść taki moment. Dokładnie. No i to jest właśnie takie uziemnianie przy ziemniaku. Dobrze, może chodź kochanie do domu, bo tu już nic nie ma. Przelejemy mleczko i dopowiemy resztę. Tak jest. Ja nie sobie. Chodź. Ja cię po podwozie, żeby ci tutka nie odmarzła. To ja cały czas o nią dbam ustami. Fuj, Thanos, nie mówi się takich rzeczy. O, masz. Cześć. Mleko jest, a w międzyczasie jak to się wzburdzi... A propos jeszcze wzburdzania, to taką małą ciekawostkę. Zobaczcie, my w sezonie letnim byliśmy cwani i pomroziliśmy sobie mleko.
Do butelki szklanej, żeby nie było pod sam wierzch, zostawcie taką no, odstęp, no bo jednak wiadomo, puchnie pod wpływem zamrażania. No i teraz mamy cały sezon mleko. Kuleczkę jeszcze doimy. Ona daje nam niedużo, ale już ją powoli też chcemy zasuszyć, więc daje nam gdzieś tak około 250-300 ml tak co drugi dzień, więc nie jest tego dużo, no bo tak jak wspominałam, zasuszałam. Ale nie o tym chciałam wspomnieć. Mrożone mleko do kawy się nie spieni, tylko świeże. Już nieraz próbowaliśmy z Marcinem, mówimy, co jest grane, czemu to się nie pieni. No nie wiem, jakoś te cząsteczki się tam wytrącają. No tak jest, ale przynajmniej jest ciepłe. To jest jedno. Mam nadzieję, że to się wzburdzi, bo to jeszcze jakaś taka resztka mi została. Coś nie za bardzo to tak wygląda, kochanie. Coś nie chcę teraz. No bo to jest, które wlałeś? To jest stare mleko. A, Znaczy stare, mrożone. A, mrożone. No dobra. To niech się tam burdzi. A zobaczcie, co ja tutaj mam. Mydełko. No Marcin opuścił, więc troszeczkę mam kurzu na tym, gdzieniegdzie. Ale jest to mydło zrobione właśnie z mleka koziego i tłuszczu gęsiego. Jest to najlepsze mydło, jakie do tej pory odkryliśmy z Marcinem i tym własnej roboty. No, Ale jestem skromna, ale naprawdę, powiem słuchaj, wam, że robi robotę, to nam kolega Jest. Marcin podpowiedział. Tak, I pozdrawiamy cię serdecznie. I naprawdę robi robotę. Jest. Zostawia, po prostu ręka czuci, że jest miękka. Fakt, że to Jest może tak. być spowodowane, że mamy również wodę miękką. Dokładnie, to zostawia wam, wiecie co, taki filtr na skórze. Wydaje wam się taka aksamitna. Tak jak Marcin mówi, mamy filtry, dlatego rozdajemy te mydełka naszej rodzinie do testowania. Mieszkają w mieście, więc mają wodę twardszą i chcemy od nich po prostu opinię pozyskać. Jak to mydełko im się sprawdza, jak dla ich skóry po prostu, jak na ich skórę wpływa. Teraz My jesteśmy zachwyceni. czas na testy. Tak, czas na testy, a później zobaczymy, jakie będą dalsze rozwoje mydlarskie, Tak, Klaudii. i kto przeżyje te umycie się tym mydłem. A, i jeszcze a propos, Marcin myje włosy. Włosy nie są tłuste, są fajne, puszyste, ja tak samo. Mało tego, to jest chyba ważne, Właśnie. ja biorę codziennie prysznice zimno-ciepłe. Ale poczekajcie. To ja. Biorę codziennie prysznice, co widać. Biorę prysznice zimno-ciepłe codziennie, ale razem z głową, czyli głowa jest myta codziennie. Ja powiem wam, że zawsze miałem często miałem taki lekki łupież, nie tragedia, ale jakby te nizorale, czy te wszystkie środki takie chemiczne średnio na mnie działały. Teraz po myciu codziennym, zimny, ciepły i myciu właśnie tym mydłem, powiem wam, że wszystko mi zlazło. Także może coś w tym mydle jest takiego, co robi dobrą robotę. Bardzo ładnie się pieni, w naszej wodzie ciągle zaznaczam, i się nie rozciapciuje. Także zapach jest kompletnie neutralny. Myśmy nic do niego nie dodawali. Chwalimy się wam, bo gdzieś to kiedyś te mydełko do naszego, jak będziemy już pewni, jego w 100% trafi do tego naszego sklepiku. Natomiast w tym momencie no po prostu zbieramy wszelakie opinie. Jest to czasochłonne, no bo raz, że każdy musi przetestować, dwa, że one 1,5 miesiąca minimum muszą, wiecie, być tak leżeć i po prostu się przeżerać, kurować. Także jest to fajna zabawa. No zobaczymy, na razie jesteśmy bardzo dobrej myśli, chyba nie mamy negatywów. No czekamy na kogoś z chlorowaną wodą, żeby nam powiedział. Dokładnie. I to jest Ciężko. jeden z dodatkowych naszych atutów posiadania koziego mleka, że możemy... I gęsiego tłuszczu. No i gęsiego tłuszczu, no ale gęsi tłuszcz od znajomych, ale chciałam wspomnieć, że właśnie z mleka koziego nie tylko sery, jogurty, także właśnie wyroby kosmetyczne, na które później Klaudia też będzie miała chrapkę i będzie eksperymentować. A teraz co? Przystępujemy do konsumpcji.